Nie wiem, czy oryginalny jeszcze gdzieś tam znajdzie. To naprawdę wykończone, nam trochę to ratujemy, bo tam jest taki czytnik kart perforowany, który jest na karcie perforowany jeszcze. My tu robimy po 300-400 kart na każdą zmianę rozkładu. No bo żartujemy, a szczypce mamy takim etapie, że nawet dorabialiśmy bolce do nich po prostu w zakładzie ślusarskim, bo to są czeskie, to tego nie dokupi. Generalnie uszczerbkowość tego urządzenia jest straszna. No my, powiem szczerze, że przynajmniej co drugi dzień to jesteśmy na tych urządzeniach, coś się dzieje. Troszkę. Gdzie przymknąć, żeby nie było hałasu, czy nie? Gdzie zatrzymać? Tutaj wam wyświetlę, coś jest, bez okularów nie. Czysto mechaniczne. Z Poznania na 7. Ewentualnie w przypadku na przykład awarii tego czytnika, tam są takie bębny. Każdy bęben to jest do określonej typu stacja docelowa, stacja pośrednia, godzina odjazdu, minuty i tak dalej. I ona odpowiada, powiedzmy, tak samo jak jest karta, która jest zapisywana w taki sposób. Stacja docelowa, tu jeżeli jest oczywiście, bo tutaj przykład Tomaszowa nie ma, więc jest ten. Stacja docelowa, stacja pośrednia, rodzaj pociągu w tym. Jest godzina, dziesiątki minut, jednostki minut i tu jest cięty peron. Te dziurki to jest po prostu tylko, żeby stabilnie były, one są mniejsze. Do stacji Toruń Główny. Chcecie Państwo zobaczyć, jak to w ogóle wygląda w środku? Oczywiście. Tak. Dobrze. Natomiast no, to jest ten czytnik, on działa na zasadzie, w momencie kiedy karta jest wydziurkowana, tam jest ciąg bolcy, podawane jest na nie napięcie. W momencie dociśnięcia po prostu część bolcy dotyka płytki, powiedzmy, a część po prostu zostaje na karcie. I no w ten sposób jest, powiedzmy, poprzez impulsy normalnie wybieranych na wybieraku. Tu jest zrobione coś takiego, cały ten system mechaniczny, jak go się dobija, tu są zawleczki. Te zawleczki wymieniamy raz na tydzień, raz na 2 tygodnie. One się po prostu ścinają. Nic nie zrobi, jest taki po prostu. Wymaga regularnego czyszczenia, bo to na karcie zawsze się osadza pył, po prostu to się elektryzuje wszystko. A no to w momencie, to przecież możemy zrobić Państwu, pokażemy tą zmianę relacji. Taką łyczka listra, proszę. Czy wybieramy tablicę odjazdów czy przyjazdów? Pociąg odjechał sobie do Torunia z pozycji 6, z toru 8. I robię analiz. Teraz w to miejsce już biorę sobie następną relację, no bo żeby było na bieżąco i chronologicznie przede wszystkim. Wtedy odjazd, pozycja. I teraz jest pozycja. I teraz to przychodzi pasażer i widzi, że pociąg do Sieradza jest o godzinie 11:29. A jak mi dyżurny powie, że ten pociąg ma być na tor na przykład tam 7 czy 9, to ja wtedy odjazd, pozycja i na przykład na tor na 9 mam zajęty, ale na 7. O, wtedy na peronie widzą pasażerowie i widzą pasażerowie w komputerce. Tak to wygląda. Muszę tylko na razie skasować, żeby nikogo w błąd nie wprowadzić. Oprócz tego tu jest jeszcze pozycja takiego opóźnienia, powiedzmy. Ona jest już wprowadzona tylko zbędna, bo na trudno, żeby na kartach to było, prawda? Ale w tym momencie. To mamy z tego się wybiera, to jest takie jeszcze ręczne wybieranie. Nie? No w razie awarii tam niestety czasami trzeba się ratować, prawda? Więc damy tutaj na przykład przez ten koluszki, bo to są przyjazdy i teraz jaka relacja pociągu, znaczy przewoźnik chodzi o rodzaj, że to na przykład będzie TLK i teraz godzinę, powiedzmy 20, 22. O, bo tu są godziny, tak? Mamy 20 i tu 22. Każda minutka jest osobna i teraz też peron trzeba wtedy wyświetlić. Z którego peronu? To znaczy peron to tutaj się ustawia, na przykład z peronu 3. No i wtedy się bierze tak, odjazd. Ja tu panu, o kurczę, ale to nic, u góry mam wolne. Teraz panu pokażę, jak to jest wybieraka 1 i no, jest.
I teraz jakbym na przykład chciała zrobić, że ta Warszawa będzie opóźniona, no nie wiem, na przykład 15 minut, tak? To wtedy naciskam tak, z przyjazdu pozycję, przyjazd, pozycja numer 1 i teraz jest tu taki wybierak, gdzie mam minuty. I ustawiam 15 minut, tak? I tu jest taki przycisk opóźnienie. I teraz biorę z wybieraka i mam 15 minut opóźnienia pociągu. Są również takie informacje na tym wybieraku, jak na przykład już nie ma więcej niż 200 minut, to się ogłasza, że ponad 200 minut i takie coś się wówczas też wyświetla. No nie chcę tu kurczę pieczone nikogo straszyć, ale na przykład wyświetlę tu Wam z boku, że coś takiego jest. Na którym? Na jedynce. No tu akurat taka relacja wyszła. O, i na przykład macie ponad 200 minut, nie? Że coś takiego. Albo jak są takie sytuacje, że no trudno jest określić, kiedy ten pociąg przyjedzie, tak? No bo nie wiem, zawiało, zawierucha, wypadek i nie wiadomo, tak? No to wtedy na czas nieograniczony i wtedy jest taka informacja. Jest też informacja, że pociąg bywa odwołany, tak? No to też jest taka informacja, że odwołany. Oprócz tego to jest oczywiście kasowanie błędu w przypadku, jeżeli tam się coś zatnie. Ktoś pomyli nawet ewentualnie my, nie? Bo nieraz szybko coś i ręka poleci nie tam, gdzie potrzeba, no to wtedy tu. I tu jest dodatkowo taka, jak żeście Państwo zauważyli, w momencie kiedy trwa powiedzmy wprowadzanie, wszystkie są podświetlone, te przyciski, które są używane. I one muszą wygasnąć same. Tak. Jeżeli jest prawidłowo, nastąpi wyświetlenie. Jeżeli coś nie tak, one będą po prostu podświetlone i cały system się zatnie. Powiedzmy. O, podświetlone są w momencie i one jak wyświetli, pyk, przychodzi, gaśnie to powiedzmy, jest to prawidłowo, wtedy powiedzmy samo, nie mówi czy prawidłowo tam wyświetliło, natomiast prawidłowo proces przebiegł powiedzmy. No. Wprowadzili u nas pociągi Intercity chyba przy drugiej zmianie rozkładu jazdy. To tablice nie mają przygotowanej tej przewoźnika, bo tak to jak jest Regio, TLK, to się wyświetla, a to Intercity się nie wyświetla tam na peronach, więc dlatego my musimy kombinować sobie tutaj z pozycjami i zawsze na ostatnich pozycjach, ostatnich 4 od dołu to Intercity, żeby były wyświetlane. Czasami ktoś przyjdzie na dworzec i powie tak, kurczę, te pociągi są chronologicznie albo nie po kolei. No ale zawsze zostawiamy tą linijkę taką wolną, żeby jak gdyby oddzielić tą relację Intercity od pozostałych relacji, żeby to było widać tą różnicę w godzinach. No i na przykład teraz też tak śmiesznie wygląda, tak? Tu jest 12:07, tu jest 10:36, nie? No ale tak musi być, no bo no i pasażerowie już się przyzwyczaili. Wszystko już taka chwila jest, że tak powiem, błoga, bo jest troszeczkę czasu. No ale już od 10:31 to już się zacznie. Tak jak widzicie, tu co chwilę są pociągi, nie? A po południu to już po prostu jest tego bardzo dużo. Ciągu może aż tyle nie ma, ale powiedzmy, że są widać nawet po samym tym, nie? Ile jest komunikatów do wygłaszania. No, to jest cała gruba księga i to jest na 24 godziny na dzień i noc. Także tego dużo jest. No i jeszcze dochodzą takie dodatkowe czasami komunikaty specjalne. Także jest co mówić. A, to w kolejkę. To jest tak ciasno, że patrzcie, stoi pociąg na torze 7 przy peronie 3 pośpieszny Intercity, a za nim już jest wystawiony pociąg Częstochowa. Urządzenia, które dzisiaj tylko rzeczywiście można spotkać w muzeum. Ja tam niektóre elementy jeszcze mam, ale tak po prostu z czystej ciekawości. Ten system Fragoton to jest czeski system. Później były montowane te kazodewowskie, a teraz to są montowane różne. Bo na przykład system ten, który jest w Warszawie, to jest włoski jakiś system. Są niemieckie, natomiast ten mówię, to są już takie pozostałości. Czysto mechaniczne, w oparciu o wybierak taki właśnie jak w starych centralach. Wejść.
To jest na przykład tej tablicy, powiedzmy, tej sterylującej. Te wszystkie wypięte to są właśnie ten peron 4, ten peron 6, natomiast całe sterowanie właśnie odbywa się przez takie dwa paneliki, ten i ten. I one są takie same w tej szafie zewnętrznej, tylko tam jest powiedzmy troszkę bardziej rozbudowana. Natomiast są, część łączówek jest, która powiedzmy jest to tak zwane dojście i odejście na poszczególne. A jeżeli chodzi o panel, to sobie na przykład pokażę Wam. No to jest tak zwany panel minutowy. To jest powiedzmy, no one się różnią wielkościowo w zależności od tablic, prawda? Tak wygląda duży panel stacji docelowej, na przykład, bądź pośredniej z tych tablic zewnętrznych. To jest na przykład, to jest godzinowy, oczywiście on jest szerszy, ponieważ to on się robi na takiej zasadzie, powiedzmy, o, te klapeczki przeskakują i tak mówiliśmy, 24 i jest 0. To jest akurat 0, ale generalnie powinno być 00. Dlatego mówię, 24 to jest, może być 24:00, ale już po 0, po 24 ona jest wyświetlana jako 0. Zobaczmy, mam jakiś taki panelik rodzaju pociągu. O, to jest w ogóle panel na przykład opóźnieniowy. Ten. To są oczywiście wszystko duże te panele. O, tak to wygląda po użytkowaniu dłuższym. Typowo z opóźnieniami, powiedzmy on jest 5, 10, on nie ma minutowej już tam co powiedzmy, tylko jest po prostu co? O, tak to się odbywa. Wejściami. One są prosto zbudowane, to jest typowo od drugiej strony. To jest typowo bęben. Jakaś tam część mechaniczna, drobna płytka z diodami, która powoduje odpowiednie, po prostu impuls w określonym kodzie. Jeżeli pójdzie nierówno, potrafi się któryś z tych styków zagiąć. Styki solidne, bo to są, one są pozłacane. A cały mechanizm jest powiedzmy bardzo prosty. Są barki, jest silniczek, tam jest silnik. To jest silnik taki po prostu, można go nazwać krokowym, bo powiedzmy on nie ma płynnych obrotów, tylko w zależności od ze stacjami. Nie, to jest typowo panel takiego. Tu jest zresztą widać wyraźnie klejony już drugi na tym. Tam był Frankfurt nad Menem pod spodem. Kiedyś takie pociągi były. Coś dzisiaj się człowiek dziwi, prawda, że ten, ale wyraźnie widać po prostu podklejone pod tym. A słup był ważniejszy. Rodzajem pociągu. Oj, chyba mam z rodzajem pociągu. Pokażę Wam stare stacje jeszcze. No, rodzaj pociągu. Chyba to jest ten panel. Jak najbardziej. Przelecimy go troszeczkę, żeby pokazać te stacje. O, na przykład. Było coś takiego. Zdejmę może tego, dobrze? I Wam pokażę jeszcze ten panel taki rodzajów pociągu, tylko jeszcze z rodzajem pociągów, które były kiedyś na przykład. Jest na przykład ekspres. Jest na przykład, tutaj powiedzmy przejdziemy dalej. Jest jako dodatkowy, turystyczny, kolonijny, ekspres na przykład za miejscówkami, pośpieszny za miejscówkami, pośpieszny część za miejscówkami. Takie były pociągi kiedyś. Zielony dwuczęściowy na przykład. Pociąg kończy bieg. To były pociągi, które wszystkie były wyświetlane. Te, które zakończyły tutaj, dojeżdżały tutaj, to była stacja końcowa, to były wyświetlane jako pociąg kończy bieg. Tak wyglądają mniej więcej takie panele. Niech Pan mi powie, co to jest za urządzenie tutaj za... To jest urządzonko, to Wam pokażę. Jeżeli oczywiście pamiętam, a nie, ten taki zobaczę, żebym miał... Nie wiem, czy będzie sprawnie, ale spróbujemy, zobaczymy. Pokazał, jak to działa. Włączone. O. Urządzonko wygląda w taki sposób.
i ma takie napięcia, jak są wykorzystywane do sterowania paneli. Jest 110 V i 40 V. 110 jest typowo do uruchomienia, natomiast 40 V to jest tak zwane wystawiające, powiedzmy, daną pozycję. I tu jest pozycja, powiedzmy, na tej. Zaczynamy, no powiedzmy tam, powiedzmy o. Chcę na przykład pozycję jakąś tam, powiedzmy, 24 uruchomić, to ustawiam sobie tutaj na 24, o, przykładowo, prawda? 23, 24, ale przeleciałem, ale pokażę wam od początku. Jest w pozycji 39, 40 jest tak zwana pozycja wolna. Czyli na bębnie wykorzystywanych może być maksymalnie 39 pozycji. Pozycja 40 jest wolna, to jest tak zwana pozycja spoczynkowa. Wtedy, kiedy na panelu jest niewyświetlane nic. Natomiast powiedzmy wybranie na przykład pozycji pierwszej powoduje, jest osobowo. Jest jakiś kod tam przypisany. To wygląda mniej więcej coś takiego. To jest akurat zestawienie stacji docelowych i pośrednich i tu jest przypisany do niego kod. Tak wygląda, powiedzmy, tak. A to są nanoszone przez nas już zmiany po którymś tam razie. No, był na przykład kiedyś taki pociąg, na przykład był Zagórz, jest do Łeby. Był, na Hel jest, był Łódź-Żabieniec i mamy z powrotem ten Hel. Także tak wygląda, powiedzmy, zestawienie. To dla nas, które robimy. Taka karta i na podstawie tego. No i powiedzmy na przykład, no, chcę jakiś tam, powiedzmy, na przykład na pozycji trzeciej chcę sobie sprawdzić, no, po naprawie panel, zacierało się, ustawiam sobie pozycję trzecią, powiedzmy, ale na przykład przechodzimy sobie pozycję, na przykład na tą pozycję spoczynkową. O, jest pozycja spoczynkowa i powiedzmy jakąś pozycję, powiedzmy tą drugą na przykład. I my sprawdzamy po prostu, ale to jest sprawdzanie tu typowo przy naprawach. Natomiast wiadomo, panel trzeba jeszcze dodatkowo sprawdzić już potem na miejscu. Nie. A mogę sobie zakręcić? Tak, proszę bardzo. Proszę bardzo, do dyspozycji. Proszę bardzo, śmiało. Śmiało to jest taki po prostu. To jest odpowiednik tego bębna, takiego co ona tam ma. Te pani podobne tam są, powiedzmy, szersze, prawda, żeby napis się mieści. My używamy tylko cyfr. No. I nie, jeżeli do tyłu nie można? można ustawić pozycję pierwszą, jeżeli będzie na przykład i on wtedy przeleci cały. Jeżeli się cofa. I często tak robimy po prostu, żeby sprawdzić, czy bęben nie tnie się w jakimś miejscu, czy nie. Także proszę bardzo, jeżeli pan sobie chce pokręcić. Nie, no to rzeczywiście. No. Nie ma problemu. O, na przykład mieliśmy niedawno taką relację. Pociąg był do Skierniewic. Były jakieś tam roboty w Skierniewicach. Pociągi kończyły na stacji Dąbrowice-Skierniewickie. Stacyjka przed, wszystkie ceny. I musieliśmy nakleić, ponieważ to jeździło dosyć długo, przewoźnik zażyczył sobie, powiedzmy, żeby mieć taką relację. No musieliśmy wybrać jakąś relację, żeby zakleić. Tak, tak. I może już były takie przypadki, że zakleiliśmy na jakąś relację, miało być tych pociągów już nie być, nagle wracają z powrotem i kleimy go doма. Robią nam to dwie drukarnie, bo jedna drukarnia nam robi te nalepki, druga właśnie nam robi te karty, które tam nam dałem. Także tak wygląda. A tutaj jest na przykład częściowo rozebrany panel, tak wygląda właśnie ten bęben. Sam powiedzmy bęben. Typowo składający się z poszczególnych. To jest ta część tak zwana mechaniczna zębatka, to jest typowo bęben taki o. Momencie, chyba mi się go wysunąć uda. O, na dwóch. Z jednej strony ma zębatkę i wkłada się, powiedzmy, o, typowo mechanicznych spraw, takie połączone dwie, dlatego one są te nalepki dzielone na dwie części, ponieważ no, musi się złamać. Co tu mamy za stację? O, na przykład mieliśmy, to jest bardzo dawny panel, bo Gołda był taka stacja, Gliwice mieliśmy, pociąg, teraz już nie ma, powiedzmy. Pamiętacie sobie Państwo NR-dówek? Chemnitz, to był typowo NRD, jak jeszcze byliśmy, no to Katowice to Kłodzko, to w dalszym ciągu, Kołobrzeg. To tu mamy Krynicę, ale wtedy było na przykład ich wolnych więcej, powiedzmy, było tych stacji mniej, potem było coraz więcej. Dawna Legnica, której już też nie ma pociągów, co tutaj. Tu było Opole podklejane, to co tu było, a Ostrołęka na przykład, Poznań, to jest dalej, no proszę bardzo. Nie ma. Był kiedyś, prawda, do Pragi czeski pociąg, tu jeździł przez Łódź, ja pamiętam, pojechałem do Pragi tym pociągiem i zamykaliśmy linię. Specjalnie pojechaliśmy sobie na wycieczkę, pojechaliśmy rano tym pociągiem do Pragi
Przyjechaliśmy to był ostatni kurs tego pociągu w tamtą stronę przez Łódź, bo on potem już tam jeździł, oni go zmienili mu trasę i z powrotem wracaliśmy nim ostatnim dniem. Pani nam z czeskich kolei życzyła przyjemnej podróży, ale to tak ładnie i mówi, że też jej szkoda. O, na przykład, proszę, mieliśmy nawet takie, prawda? Jeździły kiedyś po prostu pociągi międzynarodowe przez Łódź. Bardzo mało osób to pamięta. To Chełm na przykład, no Chełm to powiedzmy jeszcze ten, ale generalnie na przykład, no mówię, taki Gołdap. Stacji, które już dawno, ja nie pamiętam jej, żeby taki jeździł, bo to są... Także tak wygląda powiedzmy taki panel. No i generalnie to ona się używa tylko wielkościowo w danym panelu. Cała konstrukcja aluminiowa, ewentualnie tam oksydowana, malowana. To jest polskie. O, na przykład, proszę bardzo, jest instrukcja ładnie po czesku. No, my tu mamy z przodu oczywiście opis troszkę po polsku, nie? Ale o, instrukcja typowo czeska. Zresztą pisze ZPA, Pragotron, Praga. Tylko daty nie ma, a szkoda. Znaczy, wie pan co? To jest 91 rok na przykład, proszę bardzo, widać na tych planach. Widzi pan? 91, to jest taka jedna z tych szafek, powiedzmy. Nie wiem, tutaj jest opisana. Szafka na nastawki dysponującej. W ogóle weźmy sobie może mazaczek grubszy, ja wam pokażę pierwszą relację odjazdy. Weźmy sobie tą pierwszą, może jakiś, o, żeby był pełny pociąg taki. Jakąś Warszawę, taką, żeby była przez Chojny. Jest, proszę bardzo, na przykład. Opisujemy sobie. Pierwsza jest stacja docelowa. Jest to Warszawa. Jest to Warszawa Wschodnia. Mamy w stacjach pośredni, to są, gdzie ja mam to. Jeszcze moment, wezmę tylko stację docelową. I mamy przykładowo Warszawa Wschodnia ma kod 367. Jest to linijka przypisana do tego. Robimy sobie, powiedzmy, opisujemy jako 367, powiedzmy jakaś tam Warszawa Wschodnia, prawda? Pociąg tej relacji, ten, który chcemy opisać, jedzie przez stację Koluszki. Wpisujemy sobie tutaj Koluszki. Jest to stacja pośrednia, więc bierzemy sobie kartę stacji pośrednich. Koluszki mają kod 345. Napisujemy sobie kodem 345. Prawda? Mamy pierwszą relację. Teraz następny mamy rodzaj pociągu, prawda? Jest to pociąg, no wzięliśmy sobie tego, jest to pociąg przewoźnika Intercity, ale jako pociąg TLK, opisujemy go sobie to jako TLK. Bierzemy sobie kartę tych kodów, o to co pokazywałem, te wcześniej osobowe ekspresy, bierzemy sobie jako TLK, ma kod 146 i opisujemy sobie ją kodem 146, oznaczamy. Następnie jest godzina. Pociąg jest 6:40, pierwsza jest godzina. Godzina 6 jest opisywana jako kodem 235. Oznaczamy sobie 230, powiedzmy 5. I teraz on jest 40. Składa się to z czwórki, prawda? Czwóreczka ma kod 125, opisujemy ją jako pierwszy 125. I zera, prawda? 0 jest 126, opisujemy sobie kodem 126. I mamy godzinkę, prawda? Tu sobie wpisujemy godzinę 6:40 w opisie karty. No i mamy go przypisanego na stałe do peronu pierwszego. Że to drugi, no ale peron pierwszy. My opisujemy tylko peron, opisujemy go sobie jako peron pierwszy. W peronach mamy kod 124. Opisujemy go kodem 124. Tak mówiłem, te dziurki, które są na dole, one już nie oznaczają nic, one po prostu są po to, żeby karta tam nie, żeby po prostu nie przesuwała się. No i teraz mamy coś takiego jak takie nożyce, tu mamy dziureczkę widoczną i powiedzmy, no, ustawiamy sobie w taki sposób, żeby wyciąć w tle. I tak się postępuje z każdą kartą. Wycinamy sobie powiedzmy ten i jedziemy dalej. Po to sobie zaznaczamy, bo tak, żeby za każdym razem nie sprawdzać, tak to zaznaczymy. W oczku są widoczne, prawda? Kolorystyka. Typowo. I po prostu, no niestety, ale te bolczyki ulegają stępieniu. I tutaj już kolega, te, które my tu mamy, na tych, to już są po prostu dorabiane. No jak robimy te karty, to tak dobre pół, takie małego wiadereczka jest. Ktoś chciał konfetti na Sylwestra.